Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło kolejny raz móc prowadzić debatę. Widać, że jest to jedno z ostatnich wydarzeń zaplanowanych przez organizatorów w trakcie projektu BMS. Mamy godzinę, którą mamy. Widać, że sala jest prawie w komplecie, prawie pełna, czyli wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. My też dla Państwa przygotowaliśmy ciekawe tematy. Tutaj zgromadziliśmy ekspertów, którzy podzielą się z Państwem naszą wiedzą. Będziemy mieć 7 sesji po 3 pytania. Losowaliśmy tutaj kolejność i pytania. Natomiast to jest pierwsza część debaty. W drugiej będą pytania z sali. Można będzie zadać jedno pytanie do jednego uczestnika. Tyle czasu wygospodarowaliśmy. Także jak ktoś z Państwa będzie chciał sobie jakieś pytanie zadać, to wtedy w zakresie tematycznym do każdej osoby mamy tutaj możliwość zadania jednego pytania, czyli dowolna osoba z sali, jedno pytanie do jednego naszego eksperta. Jeśli tych pytań nie będzie, to mamy tutaj przygotowane tematy, które jakby pozwoliliśmy sobie sami w nawiązaniu do tematyki przygotować. Natomiast oczywiście tutaj liczymy na Państwa szeroki udział. Ja za chwilkę oddaję głos do naszych uczestników, ale może tak krótko, bo nie wiem, czy Państwo się wszyscy znacie, ale może byśmy chociaż się ukłonili i poprosiłbym Pan Łukasz Tymek, firma ABB. Dzień dobry. Pan Maciej Pałka, firma Isma Kontroli. Pan Artur Wojdan, firma Microsense. Pan Bartłomiej Morawski, firma Sabur. Pan Wojciech Leciński, firma Wago. Pan Marek Olszewski, firma Schneider Electric. I pan Dariusz Romejko, firma Siemens. Panowie siedzą w kolejności dowolnej, ponieważ rok temu mieliśmy debatę i jakby kolejność była ważna. W tym roku mamy dużo pytań, 21 pytań w sesji pierwszej i chcielibyśmy po prostu dużo tematów podzielone na odpowiednie grupy. Przystępujemy do sesji pierwszej. Pytania wprowadzające w tematykę AI, Artificial Intelligence, w zakresie cyberbezpieczeństwa i BMS. I pierwsze pytanie, co to jest sztuczna inteligencja? Co określamy mianem AI, czyli Artificial Intelligence? I o odpowiedź poprosimy pana Marka Olszewskiego z firmy Schneider Electric. Faktycznie AI robi się coraz bardziej popularne. Nie wiem, czy mówić ten AI, czy to AI, czy ta AI tak naprawdę, ale pamiętam jeszcze rok czy 2 lata temu otrzymywałem parę telefonów od klientów z rynku i mówili: macie AI-a? No mamy, w jakiś tam sposób mamy. Natomiast faktycznie co to jest? Niektórzy mogą myśleć, że to jest jakiś mózg funkcjonujący w chmurze i to mózg wszechmocny. Pewnie tak nie jest, tym bardziej, że jeszcze przed nami kawałek drogi do tak zwanej generatywnej sztucznej inteligencji, która mogłaby myśleć jak człowiek i to się jeszcze nie dzieje. Ktoś powiedział, że to nie jest magia, że tak naprawdę to są pewne algorytmy, statystyka i matematyka. I tak to dokładnie wygląda. Niedawno profesor Andrzej Dragan wydał taką książkę Quo Vadis, a tak naprawdę on mówił, że trzeba to czytać jako Quo Vadis, bo tam w środku jest AI zamiast A. No i on tam powiedział, sobie gdzieś tam zapisałem, że ta sztuczna inteligencja, ten AI nie rozumie świata, on go raczej modeluje. Jeszcze ciągle, tak to wygląda. Można by to porównać, tak mi się wydaje, do pewnej papugi, która bardzo dobrze potrafi powtórzyć to, co usłyszy, ale ona tego w ogóle nie rozumie. Ten AI może podejmować nawet pozornie jakieś tam decyzje, ale to będzie wszystko ustawione według tego, jak zostało zaprogramowane, bądź też jak się nauczyło. Bo cechą charakterystyczną tych systemów jest też to, że one potrafią rozpoznawać pewne powtarzalne elementy wśród danych i jakoś tam to interpretują i dalej podejmują decyzje. Trzeba powiedzieć, wydaje mi się, że również AI
to jest bardzo szerokie pojęcie, pod które możemy kilka innych podłączyć rzeczy, jak na przykład uczenie maszynowe, NLP, sieci neuronowe. To wszystko gdzieś tam się wiąże, a w BMS-ie pewnie będzie to przede wszystkim te sieci neuronowe i uczenie maszynowe. Podjęcie decyzji, czy przygotowanie decyzji pod modelowanie, pod optymalizację itd. Ja bym powiedział, że nie należy traktować AI jako czegoś magicznego, ale raczej jako nasze narzędzie i asystenta. I teraz wszystko zależy od tego, kto będzie korzystał z AI i w jaki sposób. Chodzi o to, że to jest narzędzie i taki przykład młotka. Można tym młotkiem rozbić szybę, a można bić gwoździa lub też stworzyć rzeźbę. Dziękujemy uprzejmie za odpowiedź. Kolejne pytanie kierujemy do pana Bartłomieja Morawskiego z firmy Sabur. Jak możemy zdefiniować pojęcie cyberbezpieczeństwa? Proszę bardzo. Panie doktorze, czy mogę mieć uwagę organizacyjną? Proszę. Pomysł mnie taki naszedł. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji. Zadajemy pytanie, dlaczego nie wyświetlimy odpowiedzi wygenerowanych przez sztuczną inteligencję? Nasz program jest tylko czasowy, bo mamy 1,5 godziny, a chcielibyśmy po prostu przekrojowo, bo w tym roku rozmawiamy dużo teoretycznie. Ja uważam, że jak się spotkamy za rok kolejny, zobaczycie, że już będzie więcej praktyki wdrożeń. I tak zaczynamy ciekawe tematy, a będziemy co roku wracać i się dzielić praktyką z Państwem. Dlatego przygotowaliśmy 7 bloków i jest najważniejszy blok, to jest sam. Chcieliśmy też poznać opinię od Państwa. Dlatego reżim 2 minuty, tak, bo później mamy zaplanowane jeszcze inne wydarzenia, potem obiad i prezenty, także musimy debatę po prostu zmieścić w czasie. Bardzo przepraszam, ale musimy się trzymać reżimu. Dziękuję. Postaram się streszczać cyberbezpieczeństwo w 2 minuty, tak? No, postaram się. Witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz. Bardzo serdecznie dziękuję, że mam możliwość po raz kolejny wziąć udział w debacie na ten niezwykle ciekawy temat i temat na czasie. Cyberbezpieczeństwo. Czym jest cyberbezpieczeństwo? Cyberbezpieczeństwo to proces, a nie produkt. Cyberbezpieczeństwo to proces, który musi być zarządzany, monitorowany, a nie jest to projekt. Od A do Z zaczynamy, kończymy, zamykamy i niech się dzieje co chce. To jest proces, to nie są urządzenia, to nie jest software, to nie jest zestaw funkcjonalności. Cyberbezpieczeństwo powinniśmy traktować jako przemyślaną strategię działania, które dotyka przeróżnych obszarów. Ja jestem pewien, że gdybyśmy każdego z Państwa spytali z osobna, czym jest dla Państwa bezpieczny system, czym jest dla Państwa bezpieczeństwo w kontekście systemów automatyki, to byśmy dostali różne odpowiedzi. Część by dotykała właśnie sprzętu, część aplikacji, część może sieci, wymiany danych, część by się wreszcie skupiała na użytkownikach. No i to generalnie rzecz biorąc, każda z tych odpowiedzi byłaby poprawna. Bo to zależy od tego, z czym mamy do czynienia, jaki jest zakres naszej odpowiedzialności w organizacji, w obsłudze systemu. Fakt jest taki, że jest to proces, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, ono dotyka każdego z tych obszarów i jest to proces wielowymiarowy. Tutaj dodatkowego smaczku dodaje fakt, że działając w systemach BMS, działamy de facto na styku światów OT oraz IT. Tak, miks czegoś, co jest z jednej strony podobne, no bo wiadomo, adresacja IP, sieciowanie i tak dalej, co jest w automatyce i w informatyce, ale z drugiej strony jest to tak bardzo różne. Te różnice widać na przykład w piramidzie priorytetów tych dwóch światów. Integralność danych, dostępność danych, poufność danych. Informatyk powie, dane muszą być poufne, tak? Najbardziej zależy mi na tym, kto z kim wymienia dane, kiedy te dane są wymieniane. Czy to jest problem, że aplikacja bankowa nie będzie działała przez 2 minuty albo przez 2 godziny? No, nie jest to taki duży problem. A czy przestój 2-godzinny w systemie automatyki jest problematyczny? No może być, tak? Piramida priorytetów jest odwrócona pomiędzy światem IT a światem OT. I jeszcze jedno, tak konkludując, jeśli chodzi o w ogóle zagadnienie i projektowanie procesu cyberbezpieczeństwa, trzeba pamiętać, że zawsze, niezależnie od tego, jak ten system zabezpieczymy, co nie zrobimy, to zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek. Więc od
człowieka powinniśmy zacząć, to człowiek powinien być punktem wyjścia do opracowywania dalszych procesów w tym obszarze. Nawiązując do systemów BMS, o których mówił tutaj kolega, chciałbym zapytać pana Artura Wojdana z firmy Microsense, jak praktycznie możemy zdefiniować pojęcie systemów BMS, Building Management Systems? Dzień dobry, Artur Wojdan z firmy Microsense. My tutaj reprezentujemy trochę inny segment niż wszyscy inni, bo wychodzimy trochę ze świata IT i tak naprawdę automatyka budynkowa jest naszym dodatkowym, powiedzmy, rozwiązaniem, rozwinięciem naszych produktów, ale przechodząc do pytania właśnie, czyli Building Management System po pierwsze monitoruje, zarządza i optymalizuje pewne procesy budynków, tak naprawdę budynków i komercyjnych, i prywatnych i tak dalej, ma sprawić właśnie możliwość, że obsługa techniczna, bo ten maintenance tak naprawdę to jest to, co ludzie korzystają na co dzień, do sterowania oświetleniem, sterowania komfortem cieplnym, wentylacją, klimatyzacją, i też monitoringiem wszelkiego typu mediów tak naprawdę, czyli tutaj jeżeli bym rozszerzył to pojęcie o Building Energy Management System, bo dzisiaj jakby kwestia właśnie tego rozliczeń właśnie, czy to w apartamentach prywatnych, czy to też właśnie u najemców jest bardzo istotna. Zbieranie danych, szukanie oszczędności, optymalizacja właśnie zużycia tej energii poprzez, powiedzmy, regulację oświetlenia, regulacja wentylacji, temperatury, wtedy kiedy to pomieszczenie jest, powiedzmy, nieużywane. U nas takim aspektem jest to, że jakby w czujnikach obecności po pierwsze są radarowe, dodatkowo możemy mieć Bluetooth Low Energy tak naprawdę, który może nam stworzyć kwestię Indoor Navigation i Asset Tracking, czyli wiemy, że ktoś tak naprawdę w tym biurze fizycznie był. Głównie to było widać w czasie pandemii, jeżeli biuro faktycznie było praktycznie niewykorzystane i można było optymalnie obniżyć temperaturę, wydajność wentylacji i wyłączyć też oświetlenie, jeżeli były wystarczające parametry światła dziennego. Więc jakby podsumowując, kwestia BMS, myślę, że każdy tutaj ma swoją definicję, ale to jest moim zdaniem narzędzie, jest to system skomplikowany tak naprawdę, który łączy wszystkie aspekty automatyki budynkowej, sterowników PLC i urządzeń technicznych, które możemy monitorować, czy to twardodrutowo, czy też przez protokoły, przez gateway i tak dalej. Więc jakby definicja jest taka, że ma być to narzędzie, które ułatwia po prostu pracę osobom, które korzystają z tego budynku technicznie. Dziękuję. Dziękujemy uprzejmie za odpowiedź. To był blok pierwszy. W kolejnym bloku mamy pytania w zakresie technologii i rozwoju sztucznej inteligencji w systemach BMS. Pierwsze pytanie kierujemy do pana Dariusza Romejko z firmy Siemens. W jaki sposób algorytmy uczenia maszynowego, czyli takie tak zwane machine learning, mogą skutecznie wykrywać anomalie w ruchu sieciowym w systemach BMS, może lepiej inaczej niż tradycyjne sygnaturowe systemy IDS, IPS, czyli Intrusion Detection Systems or Intrusion Prevention Systems? Jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, jak ono może nam pomóc generalnie, rozwinę troszkę to, co pan Mariusz mówił, czyli te dwa systemy sygnaturowe. Jeden służy do tego, żeby wykrywać i informować przede wszystkim, bo być może państwo o tym nie wiecie, ja też musiałem oczywiście to sprawdzić, a drugi służy do tego, żeby informować i blokować jakieś zagrożenia, tak? To jest taka. Natomiast oba te systemy bazują na wzorcach, które my sobie przygotujemy, tak? Czyli one wykrywają anomalie na podstawie wzorców i są tak na tyle skuteczne, na ile te wzorce my też mamy przygotowane, więc tak zwany atak zerowy, jak to się mówi, czyli to, co powstanie po wygenerowaniu jakiegoś wzorca, one nie będą skuteczne, tak? Nie zadziałają, czyli bo nie mają tego w swoim schemacie, że tak powiem, wykrywania. Natomiast uczenie maszynowe działa na rzeczywistym obiekcie. Ono uczy się tego ruchu sieciowego, tak, cały czas, można tak powiedzieć, i wykrywa to, co jest anomalią. Ciężko to odnieść może do cybersecurity, ale postaram się zobrazować w uczeniu maszynowym, wykrywaniu anomalii w zużyciu energii. My to nanosimy, pewnie nie tylko my, na taki profil zużycia energii, bo oczywiście można sobie postawić high, low limit i mówić, ok, wyskoczyło, no to jest jakaś anomalia, ale to nie o to chodzi, tak, bo ten profil się będzie zmieniał z minuty na minutę, z dnia na dzień, tak, i podobnie jest to w uczeniu maszynowym, czyli on będzie bardziej skuteczniejszy, bo uczy się na rzeczywistym obiekcie i jest w stanie. Jest też bardziej wielowymiarowy, dlatego że tradycyjne systemy bazują zazwyczaj na porcie,
numer portu, standard komunikacji, nie wiem, jak to będzie backnet i adres IP. To jest to, o czym my tutaj rozmawiamy. Natomiast ta wielowymiarowość w przypadku uczenia maszynowego polega na tym, że my badamy pakiety, od kogo do kogo są przesyłane, sekwencje tych pakietów, sekwencje zapytań, czyli bardziej elastycznie do tego podchodzimy i jesteśmy w stanie, czy może to uczenie maszynowe jest w stanie wykryć bardziej subtelne zmiany czy zapytania, takie anomalie, których normalne systemy nie są w stanie wykryć. Szczególnie te uczenie tak zwane nienadzorowane, bazujące na różnych algorytmach, między innymi na sieciach neuronowych, są w stanie wykrywać rzeczywiście, brakuje mi tutaj dobrego słowa po polsku, ale nie powiedziałbym to nietypowe, bo to nietypowe zawsze jakoś jest, tak, ale są w stanie bardziej elastycznie dopasować i wykryć takie rzeczy, które standardowe systemy nie będą w stanie zinterpretować. One będą traktowały jako to normalne zapytanie czy normalny ruch. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie kierujemy do pana Łukasza Tymka z firmy ABB. Jakie są główne wyzwania związane z implementacją systemów AI do autonomicznego reagowania na cyberataki w czasie rzeczywistym w środowisku BMS? Gdzie krytyczne znaczenie ma ciągłość działania? Proszę bardzo. Dziękuję. No ta ciągłość działania oczywiście ona będzie bardzo ważna i tutaj jeżeli mówimy o integracji AI w BMS-ach, no to będziemy łączyć ogień z wodą cały czas. Będziemy oczywiście próbowali robić to, bo z jednej strony zależy nam na tym AI-u, bo on jest szybki, bo on jest wydajny, bo on działa błyskawicznie i bardzo ułatwia nam pracę. Z drugiej strony musimy cały czas pamiętać o bezpieczeństwie, tak? Więc tutaj te dwie kwestie będą zawsze gdzieś z tyłu głowy i zawsze będziemy szukali tego złotego środka. A musimy pamiętać o tym, że jesteśmy w trochę gorszej roli niż klasyczni informatycy, którzy wykorzystują rozwiązania AI i którzy mogą sobie przywracać stany poprzednie raz, drugi, piąty, 15, tak? My niestety nie gramy w grę komputerową, tylko bazujemy na prawdziwym, żyjącym, funkcjonującym obiekcie czy budynku. W związku z czym decyzje, które ten AI podejmie, mogą być trudne do odwrócenia, bądź w ogóle nieodwracalne, tak? No możemy sobie wyobrazić scenariusz iście katastroficzny, gdzie AI widzi błąd i na podstawie tego błędu, być może zupełnie mylnie zinterpretowanego, odcina nam na przykład zasilanie, tak? Albo odcina kontrolę dostępu pewnym osobom, które powinny ten dostęp cały czas mieć. I tutaj tych zagrożeń oczywiście jest cała masa, ja podam tylko 3. Pierwsze to są przede wszystkim te tak zwane fałszywe alarmy. Tak? Tutaj musimy bardzo dużo pracy włożyć w to, żeby te algorytmy odpowiednio nauczyć. A drugi to jest sandboxing, czyli ograniczanie tego AI-a do działania w sferach, które nie są dla nas krytyczne. Tak? W krytycznych systemach, gdzie chodzi o na przykład kwestie pożarowe, cały czas powinna być ta możliwość kontroli ludzkiej. Nazywamy to human in the loop, tak? Czyli w tej pętli decyzyjnej podejmowania decyzji cały czas musi być człowiek i to finalnie on podejmuje tą decyzję, no oczywiście na podstawie pewnych sugestii, które otrzymuje od modelu AI. No i jest jeszcze trzecia rzecz, każdorazowo użytkownik powinien mieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności, przejścia w tak zwany tryb ręczny czy w tryb awaryjny po to, żeby móc w pełni podejmować te decyzje samodzielnie, autonomicznie. Czyli konkludując, AI może być wspierającym strażnikiem, ale nigdy nie może być takim samodzielnym samowładcą. Dziękujemy uprzejmie za odpowiedź. Kolejne pytanie kierujemy do pana Macieja Pałki z firmy Isma Kontroli. Czy istnieje ryzyko, że same systemy AI, te, które mają nas chronić systemy BMS, mogą stać się celem ataku lub punktem wejścia na przykład dla cyberprzestępców poprzez zatruwanie danych treningowych sztucznej inteligencji? Tutaj odpowiedź chyba nasuwa się, sama jest oczywista, że jak najbardziej. Tutaj już panowie wspominali, że podstawą działania systemu AI jest to, że analizuje pewne dane, podejmuje pewne decyzje na bazie tego, co został nauczony wcześniej, a także na bazie tego, co dzieje się w systemie w danym momencie, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu. Także jeżeli w jakikolwiek sposób ktoś uzyskałby możliwość zmiany tych danych treningowych wstępnych, czy wpływania w jakiś sposób na to, co dzieje się na systemie, no to automatycznie takie AI będzie przyjmowało błędne dane i zacznie podejmować na podstawie tych danych błędne decyzje. Dlaczego, tak jak już było kilka razy wspominane, AI powinno być tylko dodatkowym narzędziem
usprawniającym pracę, dającym dodatkowe możliwości analizy, przyspieszającym tą pracę. Natomiast no, na pewno nie może być podstawą bezpieczeństwa w systemach. Podstawą bezpieczeństwa dalej muszą pozostać takie elementy jak szyfrowanie, segmentacja danych, logowanie danych, analiza tych logów, zarządzanie użytkownikami w najróżniejszy sposób. Natomiast no, te rozwiązania AI gdzieś tam pojawiając się, będąc wdrażane, są tylko dają dodatkowe dane, dodatkowe możliwości. No, tak jak mówiłem, przyspieszają po prostu pracę, ułatwiają życie człowiekowi. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do kolejnego modułu. Moduł numer 3 to są pytania w zakresie bezpieczeństwa sieciowego, czyli tak zwane Cyber Security Operations dla systemów SSIB, czyli Control Intelligent Building Systems. I tutaj pierwsze pytanie kierujemy do pana Bartłomieja Morawskiego z firmy Sabur. Biorąc pod uwagę specyfikę protokołów komunikacyjnych używanych w systemach BMS, na przykład BACnet, czyli Building Automation Control Network, czy sieć Modbus, jakie są najbardziej krytyczne luki w zabezpieczeniach, które sztuczna inteligencja może pomóc zniwelować, a które pozostają otwarte? To korzystając tutaj z obecności, że mamy kolegę Artura z IT, wy w latach 90. mieliście komputery, my mieliśmy Modbusa. Wy w latach 2000 mieliście internet, my mieliśmy Modbusa, później mieliście smartfony, laptopy, latacie w kosmos, a my w 2025 mamy Modbusa. Protokół nieszyfrowany, protokół bez uwierzytelniania, bez kontroli integralności danych, ale protokół wciąż popularny. I to jest okej, tak? Natomiast musimy mieć świadomość tego, jaki dług technologiczny świata OT względem świata IT występuje na obiektach, szczególnie tych obiektach, które istnieją tak już od wielu, wielu lat. Więc brak szyfrowania, brak polityki dostępu, odpowiedniej polityki dostępu użytkowników do konkretnych danych procesowych to jest realny problem. No, można powiedzieć, że no i cóż, że ktoś nawet włamie się do tego Modbusa, włamie się do tej sieci, cóż takiego można zrobić, że on tam sobie podejrzy te dane. No otóż to jest kolejna pułapka myślenia, bo to może doprowadzić nie tylko do wniknięcia do infrastruktury OT, ale poprzez tą infrastrukturę OT to może być mała furteczka dalej do systemów IT. No i to już będzie dużo poważniejszy problem. Oczywiście są ku temu warunki, które muszą być spełnione, jak wspomniana tutaj przez kolegę segmentacja sieci, a de facto brak tej segmentacji sieci, brak odpowiedniej polityki haseł, no to są realia i to w rzeczywistości się spotyka. Więc konkluzja numer 1 jest taka, że bez fundamentów, bez nawet minimalnej segmentacji sieci, bez tych podstawowych rzeczy związanych z bezpieczeństwem, żaden AI nam tutaj nie pomoże. Ale jeżeli odpowiednio to sobie przygotujemy pod kątem procesów i całego tutaj planu, no to rzeczywiście rozwiązanie AI, w szczególności w obszarze systemów IDS, IPS, no dla systemów OT bardziej systemów IDS, detekcja anomalii, analizy ryzyk, to jest coś, co rzeczywiście może pomóc. Dziękuję uprzejmie. Poprosimy o odpowiedź na kolejne pytanie pana Macieja Pałkę z firmy ISMA Kontroli. W jaki sposób istniejące, nadchodzące regulacje, na przykład dyrektywa NIS-2 w Unii Europejskiej, adresują specyficzne wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem systemów BMS i z użyciem sztucznej inteligencji? Jeżeli chodzi o dyrektywę NIS-2, no to ta dyrektywa bezpośrednio nie dotyka samego AI. No tak naprawdę ta dyrektywa nie definiuje jakichś konkretnych technologii, które mają być stosowane, albo raczej bardziej definiuje pewne zachowania, procesy, rozwiązania, które powinny być wprowadzane w zakresie bezpieczeństwa właśnie sieci IT, ale również sieci OT, przepraszam. I co tu jest właśnie ważne, ta dyrektywa w sumie jest chyba pierwszą, która dotyka sieci OT, nie tylko IT w tej chwili.
Mówimy tutaj o kwestiach takich jak przede wszystkim zapewnienie ciągłości działania, czyli zapewnienie, aby ten system nawet w przypadku jakiejkolwiek awarii, mówimy tu o systemach BMS-owych, był w stanie szybko wstać, można było odzyskać jakieś kopie zapasowe, postawić ten system jak najszybciej z powrotem. Dyrektywa mówi o kontroli dostępu, definiowaniu użytkowników, poziomów dostępu, monitorowaniu tego dostępu, logowaniu zdarzeń, monitorowaniu zdarzeń, a także reagowaniu na te zdarzenia. Dotyka także kwestii związanych tak naprawdę z audytem działania wszystkich systemów, czyli sprawdzaniem cyklicznym, sprawdzaniem, jak te systemy działają, czy są zachowane te wymogi, czy jest zachowane szyfrowanie, czy odpowiednie poziomy logowania, poziomy bezpieczeństwa są zachowane, a także jak cała organizacja, jak każdy system z osobna reaguje na zdarzenia i jak szybka jest to reakcja, definiując również, co powinno się dziać, żeby naprawić jakieś nieścisłości. Dlatego mówię, nie mówi ona wprost o AI, natomiast daje jakby pewną architekturę, pewne założenia, które musimy uwzględnić, wdrażając technologię AI na wyższym poziomie jako to dodatkowe narzędzie. Dziękujemy bardzo za odpowiedź. O odpowiedź na kolejne pytanie poprosimy pana Wojciecha Lecińskiego z firmy Wago. Czy uważa pan, że rozwój generatywnej sztucznej inteligencji ułatwi tworzenie bardziej zaawansowanego, złośliwego oprogramowania celującego w systemy BMS, niwelując na przykład korzyści płynące z defensywnych systemów stosowanych w sztucznej inteligencji? Moim zdaniem tak. Dziękujemy. To trochę Ale powie pan coś więcej, tak? Trochę wyczerpuje, no bo to ryzyko po prostu istnieje. To już padło przy okazji innego pytania. To już któryś z kolegów odpowiadał na coś takiego, że no niestety to jest związane z ryzykiem. Jak wiemy, zawsze są dwie strony barykady. Jest jedna dobra, druga zła, one będą zawsze walczyć ze sobą i niestety wszystkie algorytmy mogą być, to tak jak tutaj już padło odnośnie tego młotka jako narzędzia, wszystkie algorytmy mogą być wykorzystywane do złych celów albo do dobrych. To jest sprawa chyba nierozwiązana, bo to jest sprawa czysto ludzka, a nie technologiczna, ani techniczna i na ten temat tylko tyle mogę powiedzieć, nie zagłębiając się tam już dalej w to, bo to jest filozofia, moim zdaniem. Dziękujemy bardzo za krótką, precyzyjną wypowiedź. Przechodzimy do grupy numer 4. Będą to pytania w zakresie architektury budownictwa i integracji systemów, ponieważ staraliśmy się przekrojowo te pytania przygotować. O odpowiedź na pytanie pierwsze poprosimy pana Marka Olszewskiego z firmy Schneider Electric. I mamy pytanie, w jaki sposób kwestie cyberbezpieczeństwa systemów BMS i integracji ze sztuczną inteligencją są uwzględniane już na etapie projektowania budynków, a nie jako tylko dodatek wdrażany po zakończeniu inwestycji? Kiedy dzisiaj projektujemy budynek, tak naprawdę mamy do czynienia, powiedziałbym, z projektem pewnego rodzaju ekosystemu. Tam jest między innymi BMS, ale tam jest też internet rzeczy, tam jest chmura. No i w końcu pojawia się też to AI, ta AI. W Schneider Electric, ale nie tylko. Myślę, że w każdej z naszych firm hołdujemy pewnej zasadzie cyber security by design. To jest taka zasada, której należałoby uwzględniać to bezpieczeństwo od samego początku, poprzez uwzględnienie wspomnianego tutaj szyfrowania, właśnie fragmentacji. Norma IEC 62443 bodajże, ona dosyć dobrze opisuje i fajnie jest, jeżeli spełniamy te zasady. Jest też coś takiego jak DSL, Development Life Cycle, Security Development Life Cycle, tak? Hołdujemy tym zasadom, no bo to jest opis i zasady, w jaki sposób należy tworzyć oprogramowanie. Jeżeli będziemy z tym zgodni, to mamy jakąś tam w miarę, powiedzmy, gwarancję, że od pierwszej linii kodu to bezpieczeństwo jest jakoś wpisane w nasze systemy. Z praktycznego punktu widzenia, oprócz tego, co wymieniłem, to takie praktyczne, szyfrowanie TSL, Backnet Security Connect, testy penetracyjne. To jest bardzo ważny element, który powinien być uwzględniany. No i praktycznie tyle, co mi przychodzi. Tutaj ja bym powiedział, że
to bezpieczeństwo w BMS-ie szczególnie, ono było jeszcze niedawno tak traktowane, tak sobie, to bezpieczeństwo było taką wisienką na torcie. A jak mówimy o torcie, no proszę Państwa, z czego jest tort zrobiony? Słucham. Jaja, cukier. Cały przepis, tak, mąka i tak dalej. No, to powiedzmy, dzisiaj to bezpieczeństwo jest tym czymś, nie wiem, mąką chociażby, czy jajami, tym clue, które tworzy ten tort, a nie jest wisienką i dodatkiem. Dziękuję uprzejmie. Kolejne pytanie kierujemy do pana Artura Wojdana z firmy Microsense. Z jakimi największymi barierami technicznymi, kosztowymi, ludzkimi spotyka się pan przy wdrażaniu nowoczesnych, bezpiecznych rozwiązań systemów BMS opartych na sztucznej inteligencji, na przykład w starszych obiektach, przy tak zwanych retrofitting? Tak jak wiemy, dużo obiektów buduje się nowych, ale tak naprawdę budynki się mocno starzeją. Nie dzieje się tylko to w Polsce, dzieje się to też w Europie. Targi ostatnie w Londynie Smart Building Show mocno też to tutaj podkreślały, że właśnie musimy unowocześniać te budynki. Są z lat 70., 80. Są to budynki, które w większości nie mają jakichś protokołów. Mają tak naprawdę dużo czujników i systemów, które działają niezależnie od siebie. System ogrzewania, system chłodzenia, które w ogóle nie są ze sobą powiązane tak naprawdę. Już nie mówiąc o starym oświetleniu w ogóle, które tylko można załączyć bądź wyłączyć, nie ma w ogóle możliwości autodimmingu, human-centric lighting, tego komfortu dla gościa tak naprawdę, więc barier jest bardzo, bardzo wiele, bo zaczynając od właśnie infrastruktury, która tak naprawdę jest brak segmentacji sieci też tutaj, więc jakby wszystko działa w jednej sieci, często z dostępem do internetu, więc jakby tutaj cyberataki są bardzo, bardzo możliwe. Kwestia jakichś barier też tutaj ludzkich bym powiedział, jeżeli chodzi o kwestie właśnie osób, które są techniczne, które po prostu korzystają z tego obiektu od lat, znają jego bolączki, plusy i minusy tak naprawdę, więc jeżeli chodzi o obiekty stare, ta droga, żeby wdrożyć system, który po pierwsze będzie pełnoprawnym BMS-em, po drugie, który będzie już trochę myślał i odciążał tak naprawdę tego użytkownika, bo o to tak naprawdę chodzi, żeby właśnie nie było 10 konserwatorów, który każdy będzie robił swoją małą robotę, tylko tak naprawdę i system BMS i AI miałoby tak naprawdę wspomagać to całe działanie. Więc jakby to są też bariery ludzkie, bariery techniczne. Kwestia też w wielu przypadkach, myślę, że tutaj każdy się z nas spotkał, jeżeli miał jakiś stary projekt, był brak dokumentacji tak naprawdę, albo bardzo szczątkowa, więc jakby kwestia jest tutaj tego typu, że modernizacja właśnie tych systemów musi tak naprawdę zachodzić, musimy wprowadzać te nowe technologie, protokoły, które umożliwią właśnie komunikację tak naprawdę na szerszym spektrum technicznym każdej z instalacji. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Ostatnie pytanie w tej sekcji kierujemy do pana Bartłomieja Morawskiego z firmy Sabur. Jakie standardy lub certyfikaty, czy też rozwiązania bezpieczeństwa powinny stać się obowiązkowe dla producentów urządzeń BMS, aby zapewnić chociażby minimalny poziom ochrony przed zagrożeniami, w tym tymi związanymi lub dotyczącymi implementacji sztucznej inteligencji? Tutaj, jeśli rozmawiamy o różnego rodzaju standardach, to myślę, że warto je podzielić na takie 3 główne kategorie. Pierwsza kategoria, absolutny fundament, to jest kategoria związana z procedurami wewnętrznymi, procedurami organizacyjnymi. Tutaj było powiedziane, że właśnie systemy BMS stanowią najczęściej, coraz częściej większą część jakiegoś ekosystemu w organizacji, łączą się z infrastrukturą IT, systemami chmurowymi i tak dalej. Więc absolutnym fundamentem jest dążenie do tego, aby to też było zintegrowane w ramach jednej polityki bezpieczeństwa w obszarze na przykład SZBI, tak? Systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji, w ramach procedur wewnętrznych. I oczywiście do tego też są zestawy dobrych praktyk, jak chociażby można kierować się tutaj normami w obszarze ISO 27001, jeśli chodzi o takie generalne zarządzanie bezpieczeństwem danych w organizacji. ISO 63001 jako ciekawa norma w przypadku rozwiązań zapewniających ciągłość działania,
co zrobić, żeby zapewnić ciągłość działania. I to jest ta pierwsza kategoria. Druga kategoria to są różnego rodzaju regulacje. I tutaj uśmiech w stronę NIS-a drugiego. Swoją drogą dobry timing naszej dzisiejszej debaty, bo w Sejmie na dniach będzie pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która de facto jest implementacją NIS-a drugiego w nasze polskie standardy. I ci z Państwa, którzy z NIS-em, których NIS już gdzieś dotyka, no na pewno znają te pojęcia: podmioty kluczowe, ważne, analiza ryzyk, monitorowanie i zgłaszanie incydentów, tak? To są z jednej strony zestaw takich zagadnień, które niejako wymuszają na przedsiębiorstwach wdrażanie procedur cyberbezpieczeństwa, ale z drugiej strony też trzeba traktować to znowu jako taki zestaw dobrych praktyk, jak działać, żeby ten poziom podnosić. No i trzecia rzecz, dosłownie 10 sekund, to są różnego rodzaju certyfikaty i normy branżowe, wspomniane IEC 62443, dyrektywa RED, też polecam na nią zwrócić uwagę i kończę. Dziękuję. Mogę jedną rzecz do tego, co kolega Proszę. Kolega poruszył tutaj dyrektywę NIS-2. Natomiast pamiętajmy, myśmy to wczoraj na prezentacjach też pokazywali. Myślę, że to było być może przejęzyczenie. Albo ja źle zrozumiałem pytanie, Mogę bo przeprosić? to dotyczy producentów. Tak, a Co panie- oznacza, że producentów dotyczy tylko i wyłącznie Cyber Resilience Act. NIS-2 dotyczy innej części, także nie producentów. Jasne, okej. Dlatego Chciałem tylko powiedzieć, tylko że zaznaczyć, że nas producentów, a tu tak reprezentujemy ich właśnie, dotyczy z całą mocą CRA. za chwilę pan Wojciech będzie miał dokładnie pytanie z tego tematu w kolejnej grupie modułowej. A rzeczywiście powiedział mi dzisiaj, że idzie na żywioł. Nie, ja tylko chciałem Naprawdę. odnieść, dlatego że tu mówimy o producentach. Chciałem się odnieść właśnie do nas wszystkich, bo wszyscy reprezentujemy producentów i nas dotyczy najbardziej. Bardzo cenne pytania i uwagi. Ja tylko mogę podziękować w imieniu swoim i tutaj zebranego grona. Ale przechodzimy do kolejnej grupy. To jest grupa 5. Mamy pytania w zakresie prawnym, regulacyjnym i compliance. I tutaj myślę, że każdy chciałby usłyszeć odpowiedź na trudne pytanie. Kieruję pytanie do pana Łukasza Tymka z firmy ABB. Kto ponosi ostateczną odpowiedzialność prawną w przypadku udanego cyberataku na system BMS, który wykorzystywał na przykład autonomiczne systemy sztucznej inteligencji do zarządzania, a atak spowodował straty materialne lub zagrożenie życia? I mamy pytanie, czy właściciel budynku, czy producent oprogramowania z tą sztuczną inteligencją, czy integrator systemu? No bardzo ważne pytanie, bardzo prosimy. No właśnie, i jak na takie pytanie odpowiedzieć w 2 minuty? Ale spróbuję, znaczy pewnie się nie uda, ale przynajmniej spróbuję. Początek tego pytania to w ogóle brzmi jak początek kawału, tak? Kto ponosi odpowiedzialność, kiedy mamy 3 podmioty, tak? Dostawcę, integratora, użytkownika budynku. I co by się stało, tak? Gdyby się ci 3 spotkali w kasynie, tak jak chociażby tak poprzedniej nocy, wszystko przegrali, no i teraz kto zapłaci za to wszystko rachunek, tak? To pytanie nawet nie jest techniczne, tak? Ono jest bardziej prawne z jakimś aspektem wątku technicznego, a mnie zawsze uczono, że prawnicy powinni zawsze zaczynać odpowiedź na pytanie każde to zależy, albo co do zasady to zależy. I tak w istocie byłoby w tym przypadku, no bo rzeczywiście tutaj każdorazowo trzeba byłoby rozbierać tą odpowiedzialność na czynniki pierwsze, tak? Natomiast ja podam jeden pewnie z miliarda przykładów, który może być możliwy. Producent może odpowiadać za swój produkt i na przykład za swoje aktualizacje. Integrator może odpowiadać za implementację, za poprawną implementację, za właściwe wdrożenie. Użytkownik końcowy albo zarządca budynku będzie z kolei odpowiadał za poprawne utrzymanie tego systemu i wgrywanie na przykład aktualizacji. To jest jeden ze scenariuszy. I teraz jeżeli którykolwiek z nich nie zachowa tej tak zwanej należytej staranności, to trudno będzie przerzucić mu, tak kolokwialnie mówiąc, winę na pozostałych. Tu jest jeszcze jeden problem w tym pytaniu, to znaczy sam fakt, że prawo w ogóle nie nadąża dzisiaj za technologią, tak? Myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tego świadomi. W szczególności prawo nie nadąża dzisiaj za błyskawicznym rozwojem to AI. W związku z czym to samo w sobie już powinno być też sygnałem dla chociażby naszego ustawodawcy, żeby on podjął konkretne działania w tym kierunku. No i my powinniśmy oczywiście tego oczekiwać i tego się spodziewać. Natomiast czy to się stanie w najbliższym czasie?
no ja nie jestem tutaj optymistą. Natomiast mam trochę inną strategię na tego typu pytania, to znaczy zamiast zastanawiać się i przerzucać się wzajemnie tą odpowiedzialnością, to lepiej w myśl teorii, że zawsze zapobiegać jest lepiej niż leczyć, to po prostu wdrożyć działania prewencyjne, czyli chronić się, starać się robić wszystko to, co jest w naszych wspólnych rękach, tak jak tutaj siedzimy i reprezentujemy tą branżę, po to, żeby do tych incydentów, żeby do tych wypadków nie dochodziło, no bo wtedy po prostu nie będziemy musieli tego typu dylematów rozstrzygać w sądzie, tylko po prostu na tego typu konferencjach w zakresie działań inżyniersko-technicznych. Dziękuję. Dziękuję za odpowiedź. Pozwolę sobie na krótki komentarz. W przemyśle tu te kwestie reguluje dyrektywa maszynowa. Oczywiście brak świadomości dotyczącej deklaracji zgodności i tego, co się z tym wiąże. Tu jest dyrektywa budynkowa, która będzie wdrażała wiele rzeczy. Tam jest mnóstwo zapisów, że będą odpowiednie jakby legislacje prawne i będą akty wykonawcze, ale ich nie ma. Bo wtedy byłoby to o wiele prościej, gdybyśmy mieli podzielony przemysł budynkowy i przemysł od maszyn. Łatwiej byłoby nam po prostu to analizować, bo pewne zapisy i akty muszą się pojawić. To nie może być nasza dobrowolność interpretacji, tylko muszą być pewne prawne, normalizacyjne, tutaj się z panami całkowicie zgadzam, akty i rozporządzenia. Bardzo dziękuję. I teraz mamy bardzo ciekawy układ, bo pan Wojciech Leciński z firmy Wago ma 2 pytania, tak akurat zostało wybrane. I pierwsze w tym module, także będę, panie Wojciechu, pierwsze i potem kolejne, dobrze? 2 pytania. Pierwsze panu zadaję i to jest pytanie pierwsze, w jaki sposób, właśnie celuję dokładnie w tematykę, która była wcześniej poruszona, w jaki sposób istniejące lub nadchodzące regulacje, i tutaj mamy dyrektywa NIS-2 w Unii Europejskiej lub na przykład budynkowa czy inna, adresują specyficzne wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem systemów BMS z użyciem w nich sztucznej inteligencji. Bardzo prosimy. Ciężkie te pytania są, panie doktorze. Już nie chcę znowu wchodzić na ścieżkę filozoficzną, ale pewne wytyczne są i my wiemy. To, co też pan już poruszył, że jeśli chodzi o dyrektywę NIS-2, to rzeczywiście na poziomie krajowym tej implementacji jeszcze nie mamy. Ona się będzie tworzyć i tych szczegółów nie mamy, nie wiemy i tak dalej. Ale jest jedna rzecz, która jest ważna w całej tej dyrektywie, jak troszeczkę wnikniemy w szczegóły, bo to są, jakieś założenia są i to zresztą bardzo dużo, natomiast jest wymagane, że to jest implementacja dla Unii Europejskiej, natomiast no, jest wymagana implementacja lokalna. Bo to się też trochę odnosi do pytania numer 1, na które kolega odpowiadał też, odnośnie kto ponosi ostateczną odpowiedzialność, bo w tej dyrektywie jest to dokładnie określone. Co prawda w naszym kraju to jeszcze teoretycznie nie obowiązuje, ale odpowiedzialność ponosi zawsze według tego właściciel budynku czy operator. Kompletnie inną sprawą jest, czy ten właściciel budynku będzie się obwarowywał umowami z podwykonawcami, dostawcami i tak dalej. To jest kompletnie inna rzecz, to są procesy cywilne i tak dalej. Natomiast z założenia tam jest jasno określone, że to właściciel budynku musi zabezpieczyć wszystko, tam są punkty, co powinien przewidzieć i na przykład coś takiego, to się bardzo ładnie nazywa ocena ryzyka, tak, w pierwszej kolejności, więc to cały czas wrócimy do tego, co też tutaj wątki były poruszane, zresztą to chyba kolega Marek mówił o tym, że jeśli podchodzimy do projektu i myślimy, to dzisiaj jest to nieodłączne, musimy myśleć o tak zwanym cyberbezpieczeństwie, to jakby ocena ryzyka to jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, jeśli popatrzymy na cały ten tak zwany ekosystem. To jest pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o te regulacje, czyli już taką moją odpowiedź na to pytanie numer 2, czy adresują specyficzne wyzwania związane z systemami BMS i użyciem w nich AI? Nie sądzę. To nie jest jasno określone w ten sposób, na dzisiaj nie ma. Jeśli w naszym kraju coś takiego zrobimy, ustanowimy, okej, ale to, co też już padło i to też, co pan doktor powiedział, że prawo nie nadąża i chyba nigdy nie będzie nadążać. Technologia to jest jedna rzecz. Oczywiście AI, można powiedzieć, to też jest technologia, ale generalnie to prawo nigdy nie będzie nadążać i to jest to, z czym musimy żyć i z czym jakoś musimy się pogodzić i nadrabiać to rzeczywiście naszymi kompetencjami w projektowaniu i przygotowywaniu tych instalacji dla budynków. Teraz odpowiedź na pytanie numer 3. Może zadam, tak? Czy uważa pan, że zautomatyzowane systemy decyzyjne oparte na sztucznej inteligencji w systemach BMS wymagają osobnej regulacji prawnej, zwłaszcza w kontekście ochrony danych osobowych RODO, zbieranych przez te systemy? I tutaj mamy przykłady, monitoring obecności, zużycie energii i tak dalej. No i znowu mamy ciężkie pytanie. To znaczy,
bo to ciężko jest, już nie mówiąc o czasie, ale bo tych regulacji de facto nie ma. Oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o moją opinię, czy tak powinno być, i jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, no wiemy, że powinniśmy chronić dane osobowe i to chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego. Natomiast rola AI i BMS-u jakby w tym kontekście, to pytanie jest, jakie dane zbiera system BMS? Tu musielibyśmy zacząć, bo jeśli zbiera dane o konkretnych osobach, to znaczy podstawą jest identyfikacja osoby i przebywanie, gdzie ta osoba w danych momentach i miejscach przebywa, śledzenie ścieżki tych ludzi i tak dalej, to zaczyna być już problematyczne, bo tworzymy profil danej osoby. Nie? Zaraz się okaże, że przebywa w pomieszczeniu socjalnym tyle czasu. Jak jest system bardziej zaawansowany, będzie oparty o AI, zbieranie większej ilości danych i możemy sobie puścić wodze fantazji, to będzie wiadomo, jak długo ta osoba kawę robiła i jaki typ kawy ta osoba robiła, bo ekspres będzie zintegrowany, system ekspresu będzie zintegrowany także, więc te dane będziemy wiedzieć, bo to też jest nam potrzebne do zabezpieczenia budżetu na cele socjalne, powiedzmy. Tak? To można się śmiać, ale to jest taka jest prawda. W takim kierunku I to wtedy zmierza. zaczynamy już zbierać bardzo dane charakterystyczne dla danej osoby i oczywiście ktoś mógł się podszyć pod kogoś, wziąć czyjąś tą, chciałem powiedzieć badge, ale identyfikator, prawda? To zawsze możemy przyjmować takie założenie, ale jeśli przyjmiemy inny sposób identyfikacji, a w biurach, na przykład tam, gdzie zgodzimy się na to, jest monitoring wizyjny i rozpoznawanie ludzi, no to już w ogóle nie ma o czym mówić. To bardzo dokładnie wiemy, kto, co robił, dokładnie kiedy, jak. I to już jest problem wtedy. Więc takie regulacje powinny być i ja myślę, że one będą z czasem następować, ale to jest znowu, my nie nadążymy nad tym. Nie? Dziękuję uprzejmie, super. Przechodzimy do kolejnej grupy, grupa 6. Tutaj mamy pytania w zakresie inwestycyjnym, zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. I mamy pytanie pierwsze do pana Marka Olszewskiego z firmy Schneider Electric. Jaki jest zwrot z inwestycji, czyli tak zwany return on investment, wdrożenia zaawansowanych systemów cyberbezpieczeństwa opartych na sztucznej inteligencji w systemach BMS w porównaniu do potencjalnych kosztów związanych z przestojem operacyjnym lub naruszeniem danych? Tak, panie doktorze, pan jakby chciałby zapytać jako klient, co ja z tego będę miał. Tak. A ja bym pomyślałem, że z przekąsem powinienem odpowiedzieć święty spokój. I to by No, była też dobrze. jakby Najważniejsze, tak. najwłaściwsza chyba odpowiedź, ale tutaj mamy dylemat. Albo inwestujesz w bezpieczeństwo, w cyber security, albo płacisz za potencjalne skutki naruszenia tego bezpieczeństwa, tak. które teraz, pytanie było, jak rozumiem, jakie określić. W przemyśle moglibyśmy za te przestoje to dosyć łatwo określić. W budynkach to zależy teraz od segmentu, od sektora, ale próbowałem sobie na przykład wyobrazić galerię handlową i oszacować, jakie tam są Straty. co No teraz Tak. okazuje się, że w okresie świątecznym, tuż przedświątecznym, czyli za chwilę, takie co lepsze i co większe i lepsze galerie handlowe mają obrót godzinowy na poziomie kilku do kilkudziesięciu, nawet do 20 tysięcy euro, czy tam dolarów, tak? Do miliona to dochodzi nawet, podobno, złotych, w tym momencie złotych. I teraz jak będziemy porównywać, no to koszty wdrożenia cyberbezpieczeństwa i AI są jakby znikome prawdopodobnie. Oczywiście to trzeba jakiejś koincydencji, iluś tam przypadków, żeby wyłączyć galerię z powodu BMS-u, ale wyobrażam sobie, że tak jest. I co wtedy się dzieje? Pojawiają się dodatkowe koszty bardzo niewymierne, przede wszystkim reputacja. Tak. To jest po pierwsze. Po drugie, być może jakieś kary umowne związane, nie wiem, z wyciekiem danych. A teraz jak nam rozwalą system BMS, ten system trzeba odtworzyć i to kosztuje. A jeszcze jak nie mamy backupu i bazy danych, to już jest totalnie makabra. Ktoś gdzieś to wyczytałem, bo szukałem informacji, powiedział, że każda złotówka zainwestowana w cyberbezpieczeństwo może się zwrócić jako 4 albo nawet 7 złotych. To jest super stopa zwrotu, chciałbym taką mieć. Jeżeli to będzie nawet połowa, to się opłaca. Pamiętajmy też o tym, że wejdą nowe ustawy, pojawią się też kary. Więc to są też pewne koszty świętego spokoju, że unikniemy kar. A najdziwniejsze jest to, że ja bym powiedział, ja nie potrafię powiedzieć, jaka jest stopa zwrotu, bo ten zwrot następuje wtedy, kiedy nic się nie wydarzyło. Klient mógłby powiedzieć, no panie, nic się nie działo, za co ja zapłaciłem? Właśnie za to, żeby się nic nie działo, za ten święty spokój.
Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Kolejne pytanie kierujemy do pana Łukasza Tymka z firmy ABB. W jaki sposób przekonuje pan zarząd lub inwestorów do przeznaczenia większego budżetu na cyberbezpieczeństwo systemów, które często są postrzegane, tak jak tu nawet rozmówiliśmy o tym świętym spokoju, jako niewidoczna infrastruktura, dopóki nie wystąpi problem? Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Ja może na początek nawiążę właśnie, czy jakby spuentuję to, o czym mówił kolega tutaj dosłownie parę sekund wcześniej. Z cyberbezpieczeństwem jest bardzo podobnie tak samo jak z ubezpieczeniami, nie? To znaczy płacimy, wszyscy uważamy, że one są drogie, za drogie, no tak naprawdę do momentu, kiedy się coś nie wydarzy. Kiedy się nie wydarzy wypadek, no w naszym przypadku branżowym incydent, tak, cyberbezpieczeństwa, który oczywiście może mieć rozmaite skutki. No i teraz jak my rozmawiamy z tymi inwestorami, staramy się przede wszystkim ich uświadamiać, tak? Pokazywać, wizualizować, budować u nich tą świadomość, która na szczęście jest coraz na wyższym to poziomie. Natomiast no, też na pewno wy sami to widzicie, tak? Że w wielu przypadkach te kwestie cyberbezpieczeństwa nadal są traktowane po macoszemu. I teraz, jeżeli rozmawiamy z inwestorem, który też bardzo często jest osobą nietechniczną, tak? Osoby decyzyjne na poziomie zarządów niekoniecznie rozumieją te wszystkie szczegóły, niuanse, o których do nich mówimy, a dlatego staramy się przede wszystkim do nich mówić językiem biznesowym, tak? Językiem biznesowym, a nie językiem technicznym, bo to jest coś, co do nich trafia i to jest coś, co do nich przemawia. No i wtedy, kiedy oni usłyszą, że rzeczywiście są pewne obowiązki i pewne konsekwencje braku wdrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, no to łatwiej jest im pewne decyzje podjąć, tak? No bo jeżeli im powiemy, że są te wszystkie wymogi związane z NIS-2, tak? Są te wymogi związane z Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa, są te wszystkie odpowiedzialności, na które oni się potencjalnie narażają w zakresie odpowiedzialności cywilnych, tak? Związanych chociażby z tymi odszkodowaniami, tak? Za zamkniętą na przykład galerię handlową przez parę godzin, już nie mówiąc o paru dniach. To mogą być odpowiedzialności prawne też karne, tak? Gdybyśmy mieli sytuację taką, w której na skutek na przykład błędu czy awarii dojdzie do zagrożenia życia ludzkiego, czy nawet jakichś strat. To mogą być też kwestie finansowe związane z karami administracyjnymi, tak? Na gruncie prawa administracyjnego, o czym też tu chwilę rozmawialiśmy w kontekście chociażby nieprzestrzegania RODO. No więc podsumowując, rozmawiamy, uświadamiamy i staramy się wytłumaczyć tym inwestorom, że cyberbezpieczeństwo to nie jest dzisiaj niepotrzebny koszt, tylko to jest coś absolutnie niezbędnego po to, żeby zagwarantować systemom bezpieczeństwo i odporność. Dziękuję uprzejmie. Ostatnie pytanie w tej grupie kierujemy do pana Dariusza Romejko z firmy Siemens. Jakie są państwa główne obawy związane z włączeniem sztucznej inteligencji do zarządzania krytycznymi systemami budynku? Czy jest to bardziej kwestia zaufania do technologii, czy może kwestia kosztów jej utrzymania? Znaczy my tych obaw nie mamy generalnie, bo chciałem powiedzieć, że nie tylko my, ale te rozwiązania już funkcjonują i działają w zakresie zarówno i automatyki, jak i systemów bezpieczeństwa. To nie jest tak, że tego nie ma. Te koszty utrzymania tego oczywiście pewnie jakieś są, bo każda firma ma jakąś swoją politykę i to jest oczywiście zależne od firmy, jak ona do tego podchodzi. Zazwyczaj to jest na zasadzie subskrypcji. Pewnie koszty związane z wdrożeniem mogą być troszkę wyższe, bo czasami te budynki mogą być nieprzygotowane do tego, żeby podłączyć się po rozwiązania chmurowe czy wspierane sztuczną inteligencją, więc być może musimy dołożyć jakieś dodatkowe opomiarowanie, czujniki, gatewaye. Więc to jest. Natomiast to już się dzieje, tak? I sterowanie też oczywiście musielibyśmy zdefiniować, co to są dla nas systemy krytyczne, bo to też jest pewnie dosyć szerokie pojęcie. Natomiast to, że czy my już sterujemy, tak, no są takie rozwiązania u nas i nie tylko. Ja ze swojego podwórka mogę tutaj dorzucić, to się nazywa Comfort AI, gdzie sztuczna inteligencja decyduje, jakie mamy wartości zadane w danych strefach komfortu, tak? To nie już harmonogram, nie człowiek, tylko sztuczna inteligencja, ona o tym decyduje, tak? Ucząc się danej strefy komfortu. Natomiast to, co pewnie jest ważne, to jest to, że ta decyzyjność sztucznej inteligencji to jest jak black box troszkę, tak? My
dostajemy jakieś polecenie, jakąś informację, jakieś zalecenie, nie wiem, komendę i nie do końca wiemy, z czego to wynika tak naprawdę. Nie mamy podstaw, żeby wiedzieć, a może to jest źle, a może to jest dobrze. Nad tym się możemy zastanowić. Pytanie, czy rzeczywiście to, co chcemy tutaj zmienić, nawet ten komfort, czy to jest akurat taki powinien być, albo czy może ten komfort, na przykład, czy te nastawy, to, co chcemy, to może spróbować zrobić sztuczna inteligencja, czy na pewno jest to prawidłowe działanie, tak? A może to jest złe. I co w przypadku, kiedy takie działanie może spowodować zagrożenie mienia albo zagrożenia, nie wiem, życia ludzkiego, tak? Bo możemy sobie też taki scenariusz gdzieś tam finalnie wyobrazić i też kto będzie to już, o czym rozmawialiśmy, kto będzie ponosił za to odpowiedzialność, bo to jest też takie pytanie oczywiście otwarte, tak jak dla mnie. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do kolejnego bloku, ostatniego w tej pierwszej części. To jest blok w zakresie pytań etyki i socjologii cyfrowej. I pierwsze pytanie kierujemy do pana Macieja Pałki z firmy Isma Kontroli. Systemy BMS zbierają ogromne ilości danych o użytkowaniu budynku i zachowaniach ludzi przebywających w tych budynkach. Gdzie przebiega granica między optymalizacją a inwigilacją, gdy do analizy danych wykorzystywanych jest zaawansowana sztuczna inteligencja? No, przede wszystkim granicą będzie, jak będziemy te dane wykorzystywali. Ale jeszcze jakby robiąc krok wstecz, jakby głównym punktem będzie to, jak te wszystkie dane, które system BMS-owy, wszystkie systemy na budynku gromadzą, w jaki sposób one są gromadzone. Jeżeli są to, że tak powiem, dane gromadzone wprost, gdzie tu już było wspominane, że widać twarz człowieka, jest śledzony każdy jego ruch w budynku, gdzie poszedł, kiedy poszedł, ile czasu spędził w danym pomieszczeniu, no to tutaj zdecydowanie ta granica zostaje już przekroczona, tym bardziej, że wprowadzenie sztucznej inteligencji i analizy albo jakie może przeprowadzić sztuczna inteligencja nad tymi danymi, nad zachowaniem człowieka, co on kiedy robił i jak, wygenerowanie odpowiednich raportów jest dużo większa niż może to zrobić inny człowiek, oglądając te dane, no to tutaj już wkraczamy na taką nawet nie szarą strefę, ale już naprawdę wkraczamy w inwigilację, kwestię inwigilacji. Natomiast jeżeli te dane są gromadzone w taki sposób anonimowy, że jakby nie można powiązać tych informacji z konkretną osobą, to tutaj mówimy dalej o gromadzeniu danych, o pewnej analizie, którą można wykorzystać w dobry sposób, czy to właśnie do usprawnienia działania budynku, czy planowania jakichś budżetów, planowania działań, planowania rozmieszczenia różnych urządzeń. Także sprowadza się to przede wszystkim do tego punktu, jak gromadzimy te dane, w jaki sposób, jak one są zapisywane, jak są przechowywane te dane, no i później w jaki sposób są one analizowane i wykorzystywane dalej. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do kolejnego z serii trudnych pytań i kierujemy go do pana Dariusza Romejko z firmy Siemens w kontekście cyberataków na infrastrukturę krytyczną. I mamy tutaj szpitale, serwerownie, może jakieś instytucje rządowe czy inne. Co powinno być już standardem w zakresie cyber security oraz czy według pana etycznym imperatywem jest rozwijanie ofensywnych zdolności sztucznej inteligencji do tak zwanej walki z hakerami w sieci, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem szkód ubocznych? Trudne pytanie, szczególnie druga część i myślę, że to będzie tylko moja opinia, bo każdy pewnie będzie miał troszkę inne. Znaczy w zasadzie mogą być tylko tutaj dwa zdania. Natomiast zacznę od tego, co powinniśmy mieć przede wszystkim. Znaczy my jako dostawcy rozwiązań, tak myślę, że jesteśmy już gotowi. Znaczy my w swoim ogródku, tak zakładam, większość pewnie z naszych produktów jest gotowa, przygotowana do tego, żeby być przede wszystkim spełniać tę normę IEC, o której tutaj wspomnieliśmy, czyli żeby była to szyfrowana komunikacja, żeby były uwierzytelnione urządzenia, żeby przeprowadzić te testy penetracyjne, bo to jest ważne, żeby ktoś nas, powiedzmy, z zewnątrz sprawdził, na ile my jesteśmy bezpieczni, tak? Nie wiem, polityka haseł, o czym było wspomniane i tak dalej. Więc to jest ważne. Trzeba też pamiętać, że my jesteśmy tylko jednym z elementów. Jest tak zwana ta powierzchnia ataku, czyli tych urządzeń
OT jest coraz więcej w sieci IT, więc jakby naturalnie jest ona coraz większa. No i to holistyczne podejście wielowarstwowe, z angielska to jest defense in depth, czyli na każdym tym etapie powinniśmy być przygotowani, tak? Znaczy my mamy ten swój kawałeczek i to oczywiście powinniśmy to zapewnić, natomiast to nie tylko wszystko od nas zależy. Natomiast jeżeli chodzi o te proaktywne działanie, no oczywiście pewnie tak z moralnego punktu widzenia, to czy, nie wiem, zatrzymanie, nie wiem, jakiś atak na szpital i nie wiem, wstrzymanie operacji i wiadomo, że to może się kończyć jakimś tam zagrożeniem życia albo zdrowia, tak? No to są ważne rzeczy, czy jakaś infrastruktura krytyczna typu elektrownia, czy nie wiem, blik nie działa i wszyscy nie mogą zapłacić, no wiadomo, tak? To jak najbardziej z tego punktu widzenia, no chcielibyśmy, żeby te ataki były jakby w drugą stronę, to, że my będziemy atakować hakerów, tak? Że ta sztuczna inteligencja będzie wykrywać te serwery i będzie przeciwdziałać temu. Natomiast oczywiście no, jest takie ryzyko, że jednak to ktoś będzie pośrednio poszkodowany. Po prostu źle trafi, tak? Trafimy jakiegoś pośrednika, być może, który nie jest bezpośrednio zaangażowany, ale my tam go, powiedzmy, czy no my, no, te proaktywne działania spowodują zatrzymanie jakiegoś procesu działania. No i znowu to samo pytanie, kto będzie wtedy za to odpowiedzialny. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że bardziej należałoby się skupić na tym, żeby jednak dopracowywać te defensywne systemy, tak, nie proaktywne i tutaj pracować, żeby one były może bardziej skuteczne i oczywiście w każdym tym całym obszarze, żeby to było aktualne, czyli te holistyczne podejście. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Mamy teraz ostatnie pytanie w bloku 7, przejdziemy później do drugiej części. Kierujemy pytanie do pana Artura Wojdana z firmy Microsense. Czy powszechne poleganie na autonomicznej sztucznej inteligencji w zarządzaniu naszym środowiskiem życia i pracy, w smart building, nie prowadzi do utraty fundamentalnego zaufania do technologii i poczucia kontroli człowieka nad własnym otoczeniem? Według pana. Jak najbardziej jest to bardzo trafne pytanie. Myślę, że każdy tutaj z przedmówców poruszył kilka kwestii, które naprawdę by odpowiedzią na to pytanie, bo po kwestii właśnie zaufania tak naprawdę do systemów, myślę, że tej autonomiczności, trochę różnych zachowań tak naprawdę, że zmienia nam się właśnie, powiedzmy, tutaj temperatura, zmienia nam się też natężenie oświetlenia, dzieje się to po prostu autonomicznie. Czy jest to kwestia zaufania, to też jest moim zdaniem tutaj kwestia, każdy z nas powinien sobie na to odpowiedzieć trochę indywidualnie, tak? Niektórzy lubią, jeżeli dzieje się coś tak naprawdę automatycznie, wyręcza ich to, tak. Nawet zaczynając od kiedyś prostych harmonogramów, teraz tak naprawdę właśnie predykcja i analizowanie warunków środowiskowych tak naprawdę i wewnątrz, i na zewnątrz budynku, które właśnie pozwala przygotować budynek na zmieniającą się aurę tak naprawdę, czy nawet właśnie te warunki przejściowe tak naprawdę środowiskowe, które tutaj też jakby mogą mieć duży wpływ na temperaturę i komfort cieplny i wentylacji tak naprawdę w budynku. Jednocześnie też wydajność tutaj, jeżeli chodzi naszą, mówię to głównie o środowiskach biurowych i trochę też o rozwiązaniach na przykład dual tone, które możemy tak naprawdę zastosować, żeby nasza właśnie wydajność przez te ileś naście godzin w biurze mogła być cały czas na 100%, czyli tak naprawdę human-centric lighting to jest ta krzywa, która na początku mamy temperaturę ciepłą, potem znowu chłodne światło, potem znowu ciepłe, ale jeszcze wracając do tej kwestii właśnie zaufania. Moim zdaniem AI powinno wspierać, powinno dawać pewne sugestie, ale też dawać jakby możliwość, żeby człowiek na końcu zadecydował, co tak naprawdę powinno być wykonane. System może sugerować pewne rzeczy, ale tak naprawdę to my jesteśmy tutaj mózgiem tej operacji i na tym powinno nam jakby zależeć. Myślę, że tyle na to pytanie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo fajne podsumowanie. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Zakończyliśmy część pierwszą. Taki 7-segmentowy blok przekrojowy. Nie ukrywam, że pewne segmenty i pytania podpowiadała nam sztuczna inteligencja. Po to, żebyśmy po prostu pokazali, jak przekrojowo narzędzie do tego podchodzi. Teraz chcielibyśmy przejść do części drugiej. Dzięki temu, że nasi dżentelmeni zachowali tutaj czasowy reżim, mamy czas, moglibyśmy podyskutować. No i teraz chciałbym zapytać o pytania Państwa z sali. Mamy naszych dżentelmenów, specjalistów, wiecie już, jakimi tematami się zajmują, w czym się poruszają. Jakie pytania moglibyśmy zadać? Chętnie podyskutujemy. Mamy czas. Bardzo prosimy.
Bardzo prosimy, proszę bardzo, pierwsze pytanie. Już będzie to. Patrząc na szanse i zagrożenia AI, tutaj do Marka może Olszewskiego. Proszę pytanie. bardzo, do pana Marka Olszewskiego. Patrząc na szanse i zagrożenia AI, twoim zdaniem właśnie, czy powinniśmy wdrażać AI do automatyki budynkowej, w jakim zakresie i też jak zabezpieczać przed działaniami tymi takimi niepoprawnymi systemu, nie? Więc tutaj jak do tego podejść i czy to dawać w standardzie dla klienta, czy to powinna być dodatkowa opcja? Tak, w zasadzie, wiesz, powinienem odpowiedzieć tak jak Wojtek. Tak powinniśmy. No, w zasadzie. Powiem więcej, to co Darek powiedział, nie tylko powinniśmy, ale my to już mamy. Praktycznie każdy z nas. Tak, ty mówiłeś nie wiem, Boże, jak? Comfort AI. W Schneiderze to się nazywa HVAC AI i każdy ma jakąś tam nazwę i to już jest. Zaczyna być wdrażane i w zasadzie to już są wdrożenia komercyjne, nie tylko jakieś testy. Przede wszystkim wydaje mi się, że że obszar, w którym powinniśmy to AI wdrażać, to jest kwestia po pierwsze optymalizacji, a to ma wpływ i na ekonomię, i na ekologię też, jeśli na to zwracamy, i kwestia predykcji, ewentualnego, przez predykcję rozumiem tutaj wykrywanie potencjalnych usterek. To jest to, co mówiliśmy też o tym ubezpieczeniu, tak, że nic się nie dzieje, to za co płacę, ale w przypadku szczególnie serwisów aktywnych takich, proaktywnych, ta predykcja jest niezmiernie ważna, bo jest w stanie takie AI na podstawie prostych symptomów wykryć sytuację, gdzie twój wentylator za chwilę się zatrze, albo zawór zaczyna przepuszczać, albo będzie przepuszczał. Ja to kiedyś mówiłem, to co robiłby tutaj AI, to nie jest nic innego, co dobry, porządny inżynier mógłby zrobić na podstawie analizy danych z BMS-u, pod warunkiem, że będzie chciał, miał czas, ochotę i nie będzie zmęczony. Tak? Natomiast wydaje mi się również, że trzeba mieć pełną świadomość i wykazać się jakąś tam ostrożnością, żeby nie dopuszczać tego AI do wszystkiego, co się dzieje. To znaczy, bardziej traktowałbym tą sztuczną inteligencję, pozostawił ją bym w warstwie analitycznej, a nie robił z niej super bohatera, super admina czy tam zarządcy. Tak? Tutaj mówiliśmy też o możliwości wyłączenia, to jest jeden z tych przykładów, ale nie dopuszczać do wszystkiego, na przykład, ale znowu wykorzystywać jako narzędzie i to się dzieje. Za chwilę zobaczysz, ja mam nadzieję, że na początku przyszłego roku gdzieś takie wdrożenie w Warszawie w dużym biurowcu zacznie działać, bo tyle mogę powiedzieć. Dziękujemy. Czy w tej kwestii? Tak, chciałem, jeżeli mogę, Eryk, też troszkę rozwinąć to, co Marek powiedział, bo to już się dzieje. To nie jest tak, że to jest coś, co nas czeka, tylko to już się wydarzyło. I co ciekawe, na przykład też znowu z mojego ogródka, my najwięcej wdrożeń akurat mamy chmurowych w systemach bezpieczeństwa pożarowego, tak? W komforcie też, natomiast to nas troszkę zaskoczyło, nie powiem, ale są też takie algorytmy, które, to co Marek mówi, oczywiście, jeżeli byśmy mieli trochę czasu i poświęcili tam na analizę, nie wiem, wykresów, danych historycznych, to pewnie byśmy to wykryli, tylko na to musimy mieć czas. Sztuczna inteligencja zrobi to dużo szybciej i pewnie więcej rzeczy będzie w stanie zauważyć. I są takie algorytmy typu Fault Detection and Diagnosis. One mogą być realizowane na poziomie sterowników, częściej robimy to na poziomie jednak chmurowym, które wykrywają nam niepoprawne stany pracy, tak? To jest taki najprostszy przykład, taki bardzo, to jest to, że na przykład mamy otwarty zawór, nie wiem, chłodu, kiedy centrala nie pracuje, tak? Powinno nas to zastanowić, tak? Albo też podpowiedź, co się dzieje, że na przykład różnica temperatur na zasilaniu i na powrocie jest nieodpowiednia. To wiadomo, byśmy zerknęli, popatrzyli, być może byśmy to zauważyli albo i nie, a tak nam to od razu podpowie, ale są bardziej wysublimowane rzeczy, gdzie na przykład są źle dobrane nastawy regulatorów i my nie zobaczymy tego tak. Naprawdę musielibyśmy się bardzo głęboko tam wejść w te wykresy i popatrzeć, że nachodzą na siebie otwieranie i zamykanie zaworów, grzanie chłodu. To są bardzo krótkie okresy, ale częste, które powodują bardzo duże straty energii. Tak? Tego normalnie naprawdę ciężko byłoby nam zobaczyć, a w tym przypadku te algorytmy są w stanie to wykryć i nam o tym powiedzieć. Jeszcze dwa słowa tutaj z obszaru bardziej właśnie bezpieczeństwa i nawiązując do tego, co powiedział Marek, co powiedział Darek, że to już się dzieje. I faktycznie to jest, bo systemy IDS, one de facto działają w oparciu właśnie o algorytmy AI. To widać po zainstalowaniu systemu IDS jest
pewien czas, przez który ten system uczy się obiektu, uczy się tego, co jest elementem sieci, co ze sobą wymienia dane, w jakim reżimie czasowym, uczy się tych przebiegów czasowych i dopiero po pewnym czasie właśnie nauczenia modelu jesteśmy w stanie z tego systemu zacząć tak w pełni funkcjonalnie korzystać, zarządzać tym. Tak więc to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za pytanie, tylko jeszcze może pan dyrektor by się przedstawił. Prosimy imię, nazwisko, firma. Eryk Pakuła, Cerownika. Dziękujemy. I mamy kolejne pytanie. Też prosimy pana imię, nazwisko, firma. Dzień dobry, Krzysztof Wagner.pl. Prosimy. Ja mam po tej konferencji taki wniosek i taką potrzebę generalnie. Chciałem was zapytać, co myślicie. AI jest potrzebny. Może nas wyręczać w wielu rzeczach. Przyspiesza pracę, analizy, ale też tu dzisiaj fajnie na tym Q&A usłyszeliśmy, że jest po części należy to kontrolować, nie dopuszczać do pewnych operacji. Ja bym chciał o tym decydować, tak naprawdę na co pozwolę jako użytkownik tej funkcji AI. Czy nie wydaje się wam, że powinno być to AI jakoś bardziej określone? Bo każdy z was tutaj dostawców zaproponuje mi system z AI. I tak naprawdę ja trochę kupuję woda w worku. To jest super AI, ale co tak naprawdę ja od was dostaję? Czy nie dostaję za dużo albo za mało? Czy nie powinno być to AI w takim razie, skoro to jest taka fajna rzecz, mieć jakiegoś certyfikatu, karty charakterystyki, w której jest algorytm podany, to będzie działało u ciebie w tej funkcji, włączone, wyłączone, ja bym chciał wybrać. Aha, słuchajcie, ale ja tego nie chcę. Ale ja nie chcę, żeby ten AI decydował o pewnych rzeczach, właśnie o wyłączaniu krytycznych urządzeń, tak? Mam wrażenie, że dzisiaj AI jest rzeczą super, ale dla mnie zbyt mało kontrolowaną, co dostaję i chciałbym o tym decydować. Jakie funkcje AI dostaję i świadomie wybrać, które te funkcje będą działały na moim obiekcie i świadomie decydować, do czego dopuszczę AI, a czego nie dopuszczę. Czy macie poczucie, że to już jest taki kontrolowalny wybór, czy właśnie należałoby to wprowadzić, taki certyfikat, czy jakąś formę funkcjonalności? Dziękujemy za pytanie. Ja bym tutaj chciał Chciałbym uzupełnić to pytanie. Chodzi o to, To samo pytanie. czy mamy jakieś narzędzie kontroli tego AI. Dobrze, dziękujemy. Mamy ciekawe pytanie. To ja na to pierwsze pytanie spróbuję odpowiedzieć i wydaje mi się, że to jest bardzo podobne. Oczywiście ta sztuczna inteligencja jest, to jest też pojęcie bardzo wielowymiarowe, to żebyśmy sobie się nie oszukiwali, to jest ileś tam rzeczy pod tym się też kryje, od uczenia maszynowego po bardziej zaawansowane algorytmy, ale co do zasady, generalnie to jakby na końcu to i tak człowiek decyduje. Znaczy ja mam informację, co z nią zrobię, to jest jakby moja decyzja, przynajmniej na ten moment, tak to wygląda i nie ma tak, że oczywiście wspomnianym Comfort AI, który decyduje o strefach, temperaturach zadanych w strefach komfortu, to się dzieje, ale ja mogę to wyłączyć w każdym momencie, tak? Jeżeli mi to nie odpowiada, trudno. Więc mogę na to pytanie odpowiedzieć, że póki co, to co my oferujemy, jest to i tak na końcu to człowiek decyduje. On dostaje pewne informacje i on może z tym coś zrobić lub nie, tak? Natomiast nie ma takiego, że to się wydarzy bez jego wiedzy, o tak bym to powiedział. Dziękujemy. Prosimy tutaj pana To jeszcze Strymy ja Pawła. się tylko odniosę, nie wiem, czy to działa, czy nie, to będę mówił głośniej, na wszelki wypadek. Wrócę do filozofii, bo tutaj też padło, na ile tracimy kontrolę, bo to jest de facto, chodzi cały czas o poczucie kontroli i na co mamy wpływ. To, co kolega Darek też powiedział, a propos, my tak trochę traktujemy to AI, tutaj mówimy, wszystko wrzucamy do jednego wielkiego wora, który się nazywa AI, ale to, co jest implementowane, czy w rozwiązaniach tam kolegów tutaj, to są pewne specyficzne zestawy usług, algorytmów, które to nie jest uwolniona AI, która zrobi wszystko jak chce i tak dalej. Ale to już tak na marginesie. Natomiast a propos tej utraty kontroli albo poczucia kontroli, bo to tutaj zawsze o to chodzi, że to my decydujemy. Moim zdaniem, i pamiętajcie Państwo, że my sprzedajemy naszą kontrolę za cenę bezpieczeństwa i wygody. Nie? Na przykład do AI, bo mówimy o tym, że na końcu my będziemy decydować. Ja jestem bardzo ciekawy, bo to jest tak jak z systemami BMS, jak pamiętam też historię, jak się rodziły coraz bardziej zaawansowane i na końcu mówi tak,
operator, dobry inżynier zrobi wszystko i tak dalej, ale to też jak Marek powiedział, dobry inżynier, on się męczy, on musi coś i tak dalej. To nie jest takie proste, a na końcu inżynier mówi, no dobra, ale ja już nie mogę, nie mam czasu, ja muszę zrobić coś innego. I mówi, co zrobię? Oddam kontrolę systemowi BMS. System BMS, można powiedzieć dobry system BMS, jest mini AI, bo to jest zbiór algorytmów też w środku de facto, które muszą funkcjonować w określony sposób, reagować zbierać dane, analizować, reagować na pewne rzeczy. To jest dokładnie to samo, tylko w takim zamknięte powiedzmy w boksie, tak to nazwijmy, bo nie mówię o systemach chmurowych, które no dobra, nie, już nie chcę iść w to, bo za dużo to czasu zajmie, ale to dalej mówimy o tym, że na końcu i tak oddamy tą kontrolę, bo to jest nasza decyzja i powiemy, dobra, wygodniej mi jest jednak, że to ten system będzie decydował, bo on bazuje na tych danych, że zanim ja sam to przeliczę i przeanalizuję, to co też już tutaj padło, to zajmie mi to za dużo czasu, a ja w tym czasie zrobiłbym coś innego, co być może będzie ważniejszego. Na końcu, powtórzę jeszcze raz, my i tak oddamy tą kontrolę. To jest kwestia, do jakiego poziomu się to posunie, ale to jest jakby kierunek jest jeden, nieodwracalny. Czyli nie wyłączamy, tylko będziemy oddawać kontrolę do systemu. Świadomie. Oczywiście to jest kwestia jakiegoś tam zaufania, no, ale na końcu my się przyzwyczajamy do zaufania w pewne, jak aplikacje funkcjonują, nie zastanawiamy się, co jest pod spodem, tylko mówimy, okej, ja oczekuję efektu. Ten efekt mi odpowiada, to budzi we mnie zaufanie. Drugi raz mi odpowiada, to jeszcze bardziej nabieram tego zaufania, chociaż aczkolwiek podobno zaufanie jest zero-jedynkowe, albo jest, albo go nie ma, nie? To jest tutaj troszeczkę błąd. Ale po kilku razach ja już jestem pewny, że tu nie ma problemu, że ja korzystam z tego jak zawsze, nie zastanawiam się, co jest w środku. To jest to, jak my funkcjonujemy jako ludzie po prostu i to nic z tym złego, my tacy jesteśmy. Ja bym jeszcze już powiedział. Jeszcze jedno, to jest taka wisienka, bo to też padło. Jeśli my jako ludzie chcemy kontrolować, oczywiście, że chcemy kontrolować, bo my zawsze wszystko chcemy kontrolować i chcemy decydować, ale pamiętajmy to, co już tutaj padło i zawsze padnie. Najbardziej zawodnym elementem całego systemu jest co lub kto. Nie chcę powiedzieć człowieku co. No jest człowiek. Niestety najsłabszym ogniwem, jeśli mówimy o systemach automatyki, systemach sterowania, najsłabsze ogniwo. No więc jak człowiek będzie decydował o wszystkim, to jest dalej filozofia, nie? Ale nie jest to takie proste, żeby odpowiedzieć, że to jest tak albo nie. Już zanim oddam głos, sekunda, sytuacja jest taka, ta inteligencja w systemach sterowania, ona regulatory proporcjonalno-różniczkująco-całkujące, fuzzy logic, moduły biblioteki, sieci neuronowe, to występuje. Natomiast myślę, że jeśli będą już pewne sprawdzone rzeczy, to producenci w formie bibliotek, opisanej dokumentacji pewne rzeczy załączą. Na dzień dzisiejszy dużo rzeczy jest eksperymentalnych, moim zdaniem, takich, gdzie każdy chciałby to mieć, a no nie do końca jest wiadomo, co w środku tego modułu jest zaimplementowane. Natomiast po przetestowaniu, lata na to będą pewnie potrzebne, bo to jest bardzo dużo danych rozbieżnych, nie ma takiego, powiedzmy, trendu, że to jest ten sam obiekt. Są przeróżnego rodzaju różne obiekty. Natomiast droga może być taka, że za niedługo w tych platformach różnych producentów będziemy mieć moduły biblioteki, biblioteka AI do tego, z dokumentacją, z helpem i tak dalej. I to myślę, że jest odpowiedź na Pana pytanie. Dziękuję uprzejmie. Mamy kolejne pytanie. Będzie Pan jako drugi, już tutaj było pierwsze. Proszę bardzo. Właśnie integrator systemu automatyki budynkowej, że ten moduł AI trzeba traktować jako narzędzie wspomagające, bo to, co my się spotykamy, robimy bardzo duże, fajne BMS-y, jest coraz więcej tych danych zbieranych, ale po drugiej stronie spotykamy się z osobą techniczną, która nie potrafi obsługiwać, wyciągnąć analizy. My dostajemy naprawdę zapytania na audyty, żeby zobaczyć, są optymalne nastawy, czy się nie da tutaj coś przestawiać, żeby wygenerować oszczędności. Jest system fajny za kilkaset tysięcy, a po prostu nie ma osoby, która potrafi nim zarządzać. Ostatnio byliśmy na obiekcie, 2 lata ponad temu, wykonane nastawy, oni nic nie zmieniają, to działa i ruszamy. Tak. Więc no, to wynika problem, że ta obsługa techniczna, z której się spotykamy, no, nie potrafią zarządzać odpowiednio, analizować dane i tutaj te moduły AI poszczególne mogą właśnie pomagać i nawet nie wiem, jakieś okienka pojawiające się, żeby zmienić nastawy, to Ci przyniesie takie oszczędności, więc to może być narzędzie wspomagające i ta wartość systemu BMS będzie tutaj dwojaka, tylko to jest wtedy cedowane na nas jako tutaj integratorów czy tutaj producentów, żeby to już dawać w produkcie i w całym tej systemie. Ja bym tylko odpowiedział... Jak oddać komuś?
tym operatorowi kontrolę systemu. Jak on nie ma kompetencji, on nie wie, on nie chce. Ja bym tutaj jakby nawiązując do Pana wypowiedzi, bazując na własnym doświadczeniu przemysłowym, powiedział, że my jesteśmy jako Polska wzorcowy kraj, jeśli chodzi o implementację norm, przepisów, dostosowań. Natomiast jeśli chodzi o służby utrzymania ruchu, trendy niestety są silnie redukcyjne. To, co się potrafi w zagranicznych firmach robić w teamie kilkunastu, kilkudziesięcioosobowym, my często mamy kilka osób do utrzymania ruchu całego zakładu. I to jest ten problem, bo gdyby był odpowiedni team, odpowiednia komórka, mieliby narzędzia, umieliby interpretować dane, nie byłoby z tym żadnego problemu. Ale to jest czynnik ludzki, a podobno człowiek jest kosztem. I to jest ten problem. Mamy tutaj Pana z kolejnym pytaniem. Bardzo prosimy, przedstawić się i firma. Prosimy. W zasadzie jako ludzie w tym momencie w przypadku sztucznej inteligencji wiedzieć, co jest tak naprawdę prawidłowym działaniem pracujemy. Mamy przykład algorytmu AlphaGo, który wygrał z mistrzostw w tej grze, wykonując słynny ruch 37, który wydawał się wszystkim błędem. Tak samo my możemy jakieś działanie uznać za błąd, a tak naprawdę to będzie korzystne działanie. Jak to weryfikować? Bardzo prosimy. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja myślę, że tu najprostsza zasada, tak? Po owocach ich poznacie. I no, AI ma tę przewagę nad nami, już pomijając poprzedni wątek związany chociażby z demografią, tak? Że tych osób technicznych, które dzisiaj są w stanie podjąć właściwe decyzje, nastawić właściwe parametry maszyn, urządzeń jest już coraz mniej. I ten trend niestety będzie się tylko i wyłącznie pogłębiał i w naszym kraju, no i tak naprawdę też w całej Europie. Ale to AI będzie miało tę przewagę, że będzie w stanie wykonać dziesiątki, setki, tysiące symulacji na podstawie danych chociażby historycznych i wówczas będzie w stanie zaproponować najlepszy zestaw danych, które będą danym urządzeniem, na przykład centralą chwacową, mogły sterować. Tak? I wyobrażam sobie, że to będzie działało za parę lat w ten sposób, że użytkownik dostanie propozycję: słuchaj, ja zmierzyłem ten obiekt, znam go już dobrze, nauczyłem się go, proponuję ci taki, a nie inny zestaw parametrów. Ustawmy go na tydzień, miesiąc, i ja tobie za ten miesiąc przygotuję analizę, jakie było zużycie w HDD, w CDD, jeżeli chodzi o na przykład potrzeby wentylacyjne, klimatyzacyjne, chłodnicze, grzewcze, jak zmiana tych parametrów rzutuje na oszczędności, które sądzę, że jestem w stanie tobie, drogi użytkowniku, wygenerować. No i w tym momencie będzie jasna odpowiedź, tak? Czy ten zestaw parametrów jest optymalny, czy jest lepszy, czy przyniósł rzeczywiście oszczędności energetyczne, ekologiczne i tak dalej. I myślę, że to będzie taki najlepszy benchmark dla użytkownika, czy właściciela, czy zarządcy budynku. Prosimy jeszcze. Tylko, że w tym wypadku mówimy o jakimś długotrwałym trendzie. Było pytanie tak naprawdę, jeżeli widzimy, że reaguje w zły sposób, to jest naszą opinię, czy możemy zareagować, czy powinniśmy. Tutaj to co Pan powiedział, są przede pierwszym pozwaleniem uczenia się AI na moim budynku będziemy wiedzieli, że on się uczy, czyli popełnia błędy. Tak? Nie wiem, na ile korzystaliście z AI, ja testowałem, nie jestem tym fachowcem, ale faktycznie jest tak, że jak podaję czasami sugestie odpowiedzi, jak ja mu powiem, że słuchaj, ale czy wziąłeś pod uwagę to i to? A on mówi, nie, faktycznie nie wziąłem, to teraz ja ci podpowiadam inaczej. Więc ja nie chcę takiej sytuacji, ja chcę, żeby to był algorytm już sprawdzony i tak naprawdę zapytał, czy wasz AI w waszym systemie ile ma lat? 2 lata, a wasz 5. No to ja chcę wasz 5-letni, bo on jest mądrzejszy, już się rozwinął, tak? Ja nie chcę, który będzie się uczył na moim budynku, ja chcę już nauczony. Znaczy, do Pana wrócę, ale tutaj powiem, rzeczywiście moje doświadczenia z tym popularnym AI-em też są takie same, jak mu powiem, jesteś głupi, czyś zwariował, tego nie uwzględniłeś, to mnie przeprosi i pójdzie w moim kierunku, ale tylko dlatego, że my w tym wypadku mamy do czynienia z tym AI-em, który jest w rzeczywistości modelem językowym. To jest model językowy, nie mówimy tutaj o predykcji, algorytmach, tych statystykach, matematyce, którą w naszym wypadku jest stosowana. I tak bym powiedział. Natomiast generalnie te sztuczne inteligencje, które są w tej chwili u nas wprowadzane, są związane z optymalizacją. Przede wszystkim z optymalizacją. I one mają bardzo ściśle, nawet w kartach katalogowych już opisane, pewne obszary, do których mają zastosowanie, do których mają prawo się dotknąć. Co więcej, najczęściej jest to
kwestia moderowania zmiany set pointów, tych wszystkich nastaw, na podstawie różnych okoliczności przyrody, tych zewnętrznych, różnych. Ale oni nigdy, te rozwiązania nigdy nie będą miały możliwości, żeby sobie dowolnie set point ustawić. Zawsze jest, oprócz tego, że możemy go wyłączyć, zawsze jest pewien przedział definiowany przez integratora, bądź też, i to najlepiej, użytkownika lub wspólnie z użytkownikiem i z projektantem i mówimy, ten obszar to jest zakres, w którym ty masz prawo się poruszać i nie możesz w swoich decyzjach wyjść poza ten obszar. To jest taki, powiedzmy, wentyl bezpieczeństwa. I przynajmniej na razie, jeżeli mówimy o tych AI-ach w automatyce budynkowej, ja bym poruszał się i myślę, że to jeszcze przez jakiś czas będzie. W tych obszarach optymalizacyjnych, w nastawach, w predykcji, w wykrywaniu potencjalnych błędów, w sygnalizowaniu tych błędów, a potem i tak człowiek musi tą ekipę gdzieś tam założyć taska i wysłać kogoś, żeby sprawdził. I prawdopodobnie w najbliższej przyszłości dalej nie wyjdziemy chyba jeszcze. Ja może tylko uzupełnię to, co Marek powiedział, że generalnie te aplikacje czy rozwiązania, które posiadamy tu pewnie wspólnie, one są jednak przygotowane pod konkretne zastosowania, więc nie ma tego, że tak problemu, że źle zadanego pytania, tak? Bo to jest zupełnie inny obszar. Tak? Tutaj to jest przygotowane pod konkretne zadanie i to jest do tego jakby zdefiniowane są algorytmy i to, jak to ma być wykonywane. Ja tutaj też odpowiem. To jest trochę jak z językami programowania w systemach. Jest norma IEC 61131-3. Jest 6 języków form prezentacji językowej do programowania, ale nie wszystkie nadają się do wszystkiego. Ze sztuczną inteligencją też może być tak, że to będzie regulator, ale ta adaptacja, którą będziemy chcieli robić, może robić sztuczna inteligencja, ale ramy to będą regulatora, czyli damy jakiś margines, możliwość podejmowania decyzji, bo wiemy, że w tym zakresie to na przykład nie będzie szkodliwe, tak? Czyli uciekniemy od, nie wiem, oscylacyjnego działania jakiegoś członu. Pamiętajmy też, że w budynkach sygnały są raczej wolnozmienne, także tu zupełnie inaczej te modele uczymy. Inna kwestia w przemyśle, kiedy tam pyta pan o szybkie decyzje, szybkie reakcje, technologia, wydajność, coś się dzieje, systemy wieloosiowe, serwo, regulacja, to na pewno, tak? Ale to myślę, że już tutaj jakby trochę inna droga, inny kierunek. No i to, co rozmawialiśmy, czyli standaryzacja, dokumentacja, forma bibliotek, forma implementacji takiej zestandaryzowanej. Może nawet nowe normy, nowe standardy, tak jak mamy BMS-y, BACS-y, za chwilę może się okazać, że będzie BMS AI albo BACS AI, tak, który będzie określał to. Prawda? To będzie. Czy mamy kolejne jakieś pytania ciekawe? Bardzo prosimy, chętnie mamy tutaj jeszcze parę minut, dostaliśmy od organizatorów dodatkowe 15 minut, zostało nam 7 minut. O, jest pan, super, bardzo prosimy. Mam pytanie, czy ktoś z Państwa, czy z producentów ma zamiar SI rzucić wprost w sterownik wykonawczy, nie w system DNS, tylko na poziomie sterownika? Czy są takie plany? Chipy AI. Przedstawimy się, pan... Krzysztof Stacina. Bardzo nam miło. Czy implementacja w sterowniki? Jak to wygląda u Państwa? Na naszym... nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, na naszym stanowisku, tak? Ale w tym miejscu, gdzie się wystawiamy, jest taki duży model, symulator naszego nowego regulatora w zasadzie, pomieszczeniowego. To się nazywa TRC, Touch Screen Room Controller. Mały oryginał też tam jest. I od maja tego roku najnowszy firmware tego regulatora zawiera w sobie AI, tak byśmy powiedzieli. Tam są procedury optymalizacyjne, lokalne, bez konieczności łączenia się w chmurze, ale są zaimplementowane pewne funkcjonalności, znowu optymalizacji, regulacji temperatury, nic poza tym. Nazywamy to AI-em, bo są wykorzystywane dane, których ten regulator się uczy. Więc mówimy o prostym regulatorze i śmiem twierdzić, że za chwilę sterowniki jak najbardziej, być może któryś z Państwa potwierdził, że już mamy takie sterowniki. Z tym, że mówimy tutaj o funkcjonalnych, dedykowanych sterownikach raczej, a nie o tych swobodnie programowalnych. Dokładnie.
Bardzo prosimy. Tak, to co Marek powiedział, to się już powoli dzieje faktycznie, bo w rozwiązaniach pomieszczeniowych też takie algorytmy, w sensie te, które spotykamy w chmurze, są też przenoszone na poziom sterowników i w sterownikach pomieszczeniowych faktycznie są, nie wiem, algorytmy Fault Detection and Diagnosis, tak? Takie są, one są konkretnie przygotowane pod konkretne zastosowania, czyli że mamy klimakonwektor, to pod klimakonwektor, jeżeli mamy belkę chłodzącą, tak, to już jest, to nie jest tak, że to się dzieje, tak? O, tak bym to powiedział. Mamy jeszcze... Może jeszcze tylko dodam. Bardzo prosimy. Wydaje mi się, że generalnie jest w branży taka tendencja, że jakby może nie pełną tą inteligencję, ale właśnie taką tą analityczną jest schodzenie do tego poziomu, niższego poziomu właśnie sterowników, żeby nie wszystko było realizowane w chmurze na poziomie serwera, ale też lokalnie, żeby mogło tak naprawdę działać bez tego serwera w przypadku utraty połączenia. Bardzo dziękujemy. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Zachęcam, bardzo proszę. Mamy jeszcze chwilkę, możemy podyskutować. Jeśli nie ma pytań, nie widzę, to króciutkie podsumowanie poprosimy każdego z panów. Może firma ABB zacznie. Tak, no widzimy, że to chyba jest tak na dobrą sprawę początek rozmów i początek dyskusji na ten szeroki temat wykorzystania AI w rozwiązaniach BMS i myślę, że przede wszystkim trzeba podziękować tutaj organizatorom za to, że mamy możliwość wszyscy skorzystać z tego, że mamy taką platformę do wymiany doświadczeń, tak? Bo wydaje mi się, że to spotkanie to dzisiaj właściwie, pomimo tego, że ono się formalnie kończy, ale ono właściwie powinno być początkiem do dużo szerszej dyskusji na temat przyszłości tego typu rozwiązań w branży BMS. Z mojej strony takie 3 hasła. Cyberbezpieczeństwo to inwestycja, a nie koszt. AI to narzędzie, a nie panaceum. No i pamiętajmy o tym, że człowiek jest zawsze najsłabszym ogniwem w tej całej układance. Dziękuję bardzo. Poprosimy dalej kolegę. Z mojej strony myślę, że muszę tutaj do kolegi z Sabura tak naprawdę podpisuję się pod jego słowami tak naprawdę. Jak najbardziej ma nas to wspomagać, ma pomagać optymalizować. Jednocześnie jakby człowiek dalej powinien mieć nad tym kontrolę. I czasami może negatywnie to może być odebrane, ale tak naprawdę, że człowiek jest najsłabszym ogniwem, ten nieprzeszkolony człowiek, albo ten, który nie chce się tej technologii nauczyć, tak? Bo nie mówiąc o jakby samej automatyce budynkowej, o sterowników i zrozumieniu BMS-ów, tak naprawdę dalej idąc właśnie w kwestię AI, czy ktoś z obsługi technicznej będzie tak naprawdę wyrażał zgodę, żeby ten system też go wspomagał. To w codziennym życiu, bo tak jak powiedziałem, my jako producenci dostarczamy pewne rozwiązania. Ktoś, kto wdraża, powiedzmy jest to Eryk, a potem ktoś na co dzień przez lata musi z tego korzystać, więc jakby z pełną świadomością, co może tak naprawdę zyskać dzięki temu, a nie stracić. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dzięki bardzo. No to ja też się podpiszę pod słowami, dziękuję. Będzie prościej, ale nie, oczywiście dodam troszkę od siebie. Tak naprawdę no, my już, to już jakby to jest już z nami. Tego trendu pewnie nie odwrócimy, bo ten AI będzie się pojawiał najczęściej pewnie w rozwiązaniach chmurowych, bo jakby ta ilość danych, które musimy obsłużyć jest duża i tam będzie nam po prostu prościej. Natomiast są rzeczy, które gdzieś już się wcześniej zadziały, na przykład w przemyśle, czyli cyfrowy bliźniak i to też przechodzi już do systemów budynkowych. Tak? Tam oczywiście z potrzeb takich, żeby wcześniej przewidywać możliwość wyłączania jakiegoś urządzenia, które spowoduje przestój i duże straty finansowe, więc chcielibyśmy wiedzieć o tym wcześniej. Natomiast dokładnie to samo mamy już teraz w budynkach, więc jakby podsumowując, to już jest, tak? Już tego nie zatrzymamy. Dziękujemy bardzo. ISMA kontroli. No tutaj się zgodzę zupełnie z kolegą, że tak, no to już jest ten AI, już zadomowił się w naszej świadomości, na naszym świecie i tak naprawdę coraz bardziej przenika i będzie przenikał do naszej branży, tej automatyki budynkowej, ale no musimy pamiętać, że jest to kolejne narzędzie, które daje nam po prostu więcej możliwości, pozwala ułatwić, przyspieszyć pracę. Natomiast no, gdzieś tam dalej na dole muszą być te podstawy zachowane bezpieczeństwa sieci, IT, OT, no, żeby po prostu no, to wszystko nam się nie rozwaliło, mówiąc kolokwialnie. Dziękujemy. Firma Schneider Na początku padły podziękowania do Państwa, ja również się dołączam, ale chciałem też podziękować Panu doktorowi i kolegom tutaj, współuczestnikom naszej rozmowy. Podsumowanie, tutaj wyczułem z sali pewien poziom niepewności
czy stosujemy, jak stosujemy, jakie będą konsekwencje. I myślę, że każdy z nas też gdzieś tam podświadomie jakąś może niepewność czuje. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli będziemy stosować, dzisiaj opowiadaliśmy o zasadach bezpieczeństwa. Jeśli te zasady bezpieczeństwa będą wdrażane również na poziomie operacyjnym i eksploatacyjnym, bo to jest bardzo ważne, to słuchajcie, to powinniśmy jednak zaufać, bo wydaje mi się, że bez zaufania nie możemy mówić o transformacji energetycznej, a to jest niezbędne, więc postarajmy się ten poziom zaufania jakiś, wykazać się tym odpowiednio poziomem zaufania. Dziękujemy. Firma Wago. To ja także w pierwszej kolejności podziękuję Państwu za wysłuchanie tych naszych, no nie wiem czy dyskusji, ale wypowiedzi przede wszystkim. Dziękuję wszystkim kolegom jak najbardziej, dziękuję organizatorowi, chciałem powiedzieć integratorowi, bo to tak się spotykamy tutaj z integratorami i człowiek pomyli sobie słowa. Tak, ja się będę też powtarzał, bo tu wszystko już generalnie padło, jestem na końcu, więc mogę powiedzieć tylko dziękuję i nic więcej, ale chciałem powiedzieć, żebyśmy tylko pamiętali o tym, że to co ja zauważyłem, że jakby rozumienie tego pojęcia AI jest tak płynne i kompletnie sobie nie zdajemy sprawy, co to jest generalnie. Ja mówię tak uogólniam po prostu, nie to, że ja nie wiem, bo ja akurat wiem, jak się to tworzy i dlatego to, co żeśmy rozmawiali, wszystko do jednego worka wpychamy, nazywamy AI, natomiast nie wszystko jest takie piękne, jak wygląda, ale w drugą stronę też wcale nie jest tak źle. To też nie jest tak, że tak jest niebezpieczne, a z drugiej strony to jest to, co ja już powiedziałem, to jest jednokierunkowa droga, nie możemy się zatrzymać, to jest nieuniknione, ten rozwój jest, będzie i to jest związane także z tą tak zwaną, co brzmi źle, utratą kontroli, po prostu musimy się do tego przyzwyczajać, bo sami na to pozwalamy i sami to tak tworzymy. To historia tak nam pokazuje. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja na koniec pozwolę sobie podziękować naszym dżentelmenom. Na co dzień konkurują w jakiś sposób ze sobą. Proszę zobaczyć, w jaki doskonały sposób wymieniają merytorycznie, dzielą się wiedzą, dyskutują razem z nami. Za to im bardzo chciałem podziękować. Chciałem bardzo podziękować serdecznie organizatorom, że taką ciekawą platformę stworzyli. Delikatny apel do sponsorów o zadbanie o to, żebyśmy mieli gdzie się w kolejnych latach spotykać. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi niezmiernie miło kolejny raz móc przygotować, współprowadzić debatę z naszymi uczestnikami, ale mając takich specjalistów, to ta debata prowadziła się sama. Bardzo dziękuję. Nie kończymy debaty, rozpoczynamy dyskusję i będziemy na pewno wracać w kolejnych wydaniach do tych ciekawych tematów. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. I brawa dla organizatorów i dla naszych uczestników i dla Państwa. Wszystkiego dobrego.